Krok pierwszy. Wyobraź sobie, że ktoś cię obraża, chce cię sprowokować. Twoje ego krzyczy: nie dam się. Ale prawdziwa siła to milczenie. Bo gdy nie odpowiadasz, odbierasz agresorowi jego broń, bo on czeka na twoją reakcję. Nie dostaje jej. To go frustruje. A ty zostajesz ponad tym. Cisza w tym momencie nie oznacza słabości. Wręcz przeciwnie. To świadoma decyzja, która pokazuje twój spokój i kontrolę nad sytuacją. W wielu przypadkach agresor chce cię sprowokować, by wymusić na tobie reakcję. Jeśli nie dasz mu tej satysfakcji, jego gniew często opada. Co więcej, ludzie, którzy nie wdają się w zbędne kłótnie, są postrzegani jako bardziej pewni siebie i inteligentni. Milczenie może być twoim najlepszym sojusznikiem. Więc co możesz zrobić w takich sytuacjach? Weź głęboki oddech. Policz do 5 w głowie. Patrz spokojnie, ale nie odpowiadaj. Jeśli to możliwe, oddal się i nie pozwól, by negatywne emocje przejęły nad tobą kontrolę. Krok drugi. Gniew to najgorszy doradca, ponieważ pod jego wpływem mówisz rzeczy, których później żałujesz. Słowa mogą ranić bardziej niż ciosy, bo zostają w pamięci na długo. Wyobraź sobie, że masz ciężki dzień. Wracasz do domu, a ktoś mówi coś, co trafia prosto w twój czuły punkt. Czujesz, jak narasta w tobie złość. Serce bije szybciej, oddech przyspiesza. I nagle wybuchasz. Mówisz coś, co ma zaboleć, co ma wyrównać rachunki. Ale chwilę później przychodzi refleksja. Widok smutku na twarzy bliskiej osoby, chłód w powietrzu, poczucie winy. Słów nie da się cofnąć. Teraz wyobraź sobie inną wersję. W tej samej chwili, zamiast dać się ponieść emocjom, bierzesz głęboki oddech. Milkniesz. Dajesz sobie czas na przemyślenie. Może nawet wychodzisz na chwilę spokoju. Kiedy wracasz, gniew już minął. Rozmowa toczy się inaczej, bez bólu, bez zbędnych ran. Kiedy czujesz, że zaraz wybuchniesz, zamilcz. Daj sobie chwilę. Twój umysł, twoje relacje i twoje życie ci podziękują. Jak zastosować to w praktyce? Powiedz sobie: nie mówię nic przez 5 minut. Wyjdź na chwilę z pomieszczenia. Oddychaj głęboko, aż poczujesz spokój. Zadaj sobie pytanie: czy to, co chcę powiedzieć, naprawdę pomoże tej sytuacji? Jeśli odpowiedź brzmi nie, lepiej zachować ciszę. Krok trzeci. Ludzie często wyciągają od nas informacje, których nie powinniśmy ujawniać. Czasem to niewinne pytania: gdzie pracujesz? Masz plany na weekend? Ale mogą prowadzić do ujawnienia detali, które powinny zostać prywatne. Czasem to coś znacznie bardziej niebezpiecznego: manipulacja, wyciąganie sekretów czy próba oszustwa. Wyobraź sobie, że siedzisz w kawiarni, a obca osoba zaczyna rozmowę. Wydaje się miła, ale jej pytania są coraz bardziej osobiste. Nagle zdajesz sobie sprawę, że podałeś jej znacznie więcej informacji, niż zamierzałeś. Gdzie mieszkasz, jakie masz nawyki, a nawet kiedy nie będziecie w domu. To klasyczny przykład sytuacji, w której milczenie mogło cię ochronić. W takich momentach mniej słów to większe bezpieczeństwo. Pamiętaj, jeśli ktoś zadaje ci pytania, na które nie czujesz się komfortowo odpowiadać, masz pełne prawo do zachowania milczenia lub zmiany tematu. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Odpowiadaj ogólnikowo. Unikaj podawania szczegółów. Jeśli coś ci nie pasuje, po prostu milcz i oddal się. Krok czwarty. Czasem najlepsze, co możesz zrobić, to zachować wiedzę dla siebie. Nie zdradzaj swoich planów, zanim nie będziesz gotowy, bo to może kosztować cię sukces. W świecie biznesu i życia osobistego ten, kto mówi mniej, kontroluje więcej. Wyobraź sobie, masz genialny pomysł na nowy biznes. Pełen entuzjazmu opowiadasz o nim znajomym, współpracownikom, a nawet osobom, którym ledwo ufasz. Mija kilka miesięcy i nagle widzisz, że ktoś inny właśnie zrealizował twoją wizję. Dlaczego? Bo zdradziłeś za dużo. Prawdziwi liderzy i wizjonerzy nie mówią wszystkiego od razu. Czekają na właściwy moment, analizują sytuację
i dopiero wtedy działają. Jeśli chcesz mieć przewagę, naucz się milczeć, obserwować i mówić tylko wtedy, gdy masz pewność, że to dla ciebie korzystne. W takiej sytuacji nie ujawniaj wszystkich kart od razu. Zadawaj więcej pytań, mów mniej. Obserwuj, zanim zaczniesz działać. Milczenie to sztuka. Nie chodzi o to, by nigdy się nie odzywać. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy lepiej nie mówić nic. Słowa mają moc. Mogą budować, ale i niszczyć. Dlatego umiejętność powstrzymania się od mówienia w kluczowych momentach jest jedną z najcenniejszych umiejętności, jakie możesz zdobyć. Pamiętaj o tych sytuacjach i wykorzystaj je w życiu. Dzięki temu unikniesz wielu problemów, ochronisz swoje relacje, a czasem nawet swoją przyszłość. Bo cisza to potężna broń. A jeśli nauczysz się jej używać, zyskasz przewagę, której nie mają inni. A jeśli chcesz więcej wartościowych treści, koniecznie sprawdź inne filmy.